Cześć siemanko, niezłe wdzianko. Spójrzcie jaką mam fajną koszulkę. I ta koszulka jest magiczna, po prostu mogę z tej koszulki w każdym momencie kiedy chcę wyciągnąć aparat. Spójrzcie. Świetna koszulka, prawda? Dobra, żartowałem, to fotomontaż oczywiście, bo chciałem wam pokazać mój aparat otworkowy od Vermeer Cameras. To jest polska, powiedzmy tak, marka, którą tworzy pan Cezary. I pan Cezary podesłał mi aparat do testu. Nie ten, bo ten sobie już kupiłem, ale podesłał mi ten aparat do testu. W sumie o tym aparacie też nie było filmu, ale zrobimy o tym aparacie film, bo to jest niecodzienny aparat, ale od początku. Kilka lat temu u pana Cezarego zamówiłem aparat otworkowy według moich specyfikacji, szyty na moją miarę. Napisałem do pana Cezarego, że chciałbym aparat otworkowy z takimi parametrami, żeby mi go po prostu wyprodukował. Aparat jest wykonany z drewna, pomalowany w kolor, który chciałem i w środku, również zaprojektowany jest według moich wytycznych, mogę nim robić zdjęcia w 3 formatach. Standardowo 6×6, ale gdy przemieścimy te drewniane krucuszki o jedno miejsce w bok, o jedną przegródkę w bok, w tym momencie robię zdjęcia 6×9? 6×9, tak jest, 6×9. A gdy wyciągnę zupełnie te przegródki, mogę robić zdjęcia w formacie 6×12. Taki właśnie chciałem aparat, żebym mógł sobie regulować wielkość naświetlanych zdjęć. Zrobiłem nim już kilka rolek na pewno filmów, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt zdjęć otworkowych. Aparat jest naprawdę solidny, wykonany z drewna, nie ma się po prostu do czego przyczepić. A cena w porównaniu na przykład do takich samych aparatów, ale takich markowych typu Ondo czy Zero Image jest o połowę mniejsza niż właśnie tych niby lepszych. Ale to niczym się nie różnią te aparaty, może troszkę wyglądem i paroma innymi tam pierdołami. Nie o tym aparacie dzisiaj, zrobimy dzisiaj filmik o tym aparacie, bo on jest naprawdę wyjątkowy aparat. Pierwszy raz go mam w rękach i naprawdę mi się podoba, jest jak cegła, nawet ma kolor podobny do cegły, solidnie wykonany, naprawdę kawał dobrej roboty. Jest to aparat anamorficzny, to znaczy, że jeżeli tu, w tym aparacie film montujemy jakby tak prostopadle do otworka, czyli tu mamy otworek, a tu mamy film. I zdjęcia robimy w ten sposób, że tam gdzie skierujemy aparat, tam nam zdjęcie się naświetla. Tak w tym aparacie robimy zdjęcia anamorficzne, czyli jeżeli otworek mamy tu, to film nie jest na spodzie, czyli prostopadle, tylko równolegle do filmu. Tylko równolegle do otworka. Ja włożyłem tam film taki testowy, to wam pokażę jak to wygląda w środku. Oj, śrubka spadła. O właśnie, tak to wygląda, tu już film zamontowany jest, otwieram otworek. To zdjęcie nie naświetla mi się tu bezpośrednio, tylko w ten sposób, równolegle. Ja kiedyś zrobiłem jeden odcinek, albo 2, już nie pamiętam, o solarigrafii właśnie anamorficznej. I te zdjęcia są takie właśnie dziwnie powykręcane, powykrzywiane w związku z tym, że ten obraz rzutuje się jakby tak na ściankach puszki, a nie na jego dnie. Więc ta geometria jest taka dziwnie powykrzywiana i kadrowanie takimi typu aparatami jest dla mnie naprawdę skomplikowane. Jakoś mam wyobraźnię, ale jakoś tak nie potrafię sobie bardzo dokładnie tego wyobrazić, jak to tam będzie się rzutować, jak to będzie wyglądało, później efekt finalny jak będzie wyglądał. Dlatego no dzisiaj przetestujemy ten aparat, tak? Dostałem go do testów od pana Cezarego. Będą to moje pierwsze zdjęcia na filmie anamorficzne. Jeszcze nigdy nie wykonywałem takich zdjęć. No będzie to dla mnie coś nowego, tak? Migawka jest konstruowana w ten sposób, że otwieramy i zamykamy taką przesuwną klapeczkę. Dokręcane na śrubki, tu mamy pokrętła do przewijania filmu, pod spodem gniazdo na statyw i tutaj fajne, tutaj jest wygrawerowane na drewnie przesłona aparatu F115, były przesunięty ten okrągły dings, pod spodem wyświetla nam się numer klatki na naszym filmie. I tutaj mamy naświetlać 2., 5., 8., 11. i 14. klatkę, więc naświetlimy 5 zdjęć anamorficznych, następnie to wywołamy i pokażę wam efekt końcowy. Także trzymajcie kciuki, żeby wyszło coś fajnego, no, albo coś dziwnego. Także wykonujemy pierwszą fotografię i już nie wiem jak ustawić aparat. Wydaje mi się, że to trzeba lekko pod kątem zrobić zdjęcie, czyli film idzie tutaj, więc pod takim kątem jakbym to ustawił około 45 stopni, ta wieża, tak myślę, że powinna się wtedy zarejestrować na zdjęciu, ale zobaczymy. To będzie moje pierwsze zdjęcie, więc może być nieudane, no. Początki zawsze są trudne. Przysłona 115, a czułość ISO 100, około 2 sekundy. Raz, dwa. Gotowe.
Ciekawe, czy wyjdzie. Musimy przewinąć na klatkę 5 teraz ten film. Kurde, nie widzę, muszę okulary ściągnąć. Jest druga, ok. 5. Jest ustawione. Witamy w Jeleniej Górze. Robimy zdjęcie teraz temu jeleniowi. Teraz ustawimy inaczej kamerę. Ustawimy ją do zenitu. Zobaczymy, co to powstanie. 2 sekundy. Odwrotnie muszę dać. W ten sposób. Bo tu idzie papier. Ale by zrobił. Ale bym zrobił. Właśnie. Źle bym zrobił. Uwaga. Raz, 2. Gotowe. Okej, mamy następne miejsce. W Siedlęcinie jesteśmy. Coś takiego, ale co to jest, to ja nie wiem. Musiałbym się doszkolić, ale mi się nie chce, bo chcę robić zdjęcia, a nie się szkolić. I ustawiłem dziurkę tu na wprost, ale chciałbym, żeby zarejestrował się ten budynek i to drzewo, bo to tak mniej więcej działa, że tam, gdzie skierujemy kamerę, tam się obraz nie zarejestruje. Także kombinujemy różne ustawienia i różne... Może lekko w tą jeszcze. Cofiamy się 2 kroki jeszcze. Raz, 2. Tutaj. Że to muszę naświetlać tu 5 sekund i tu 4 sekundy. No to naświetlimy to 4 sekundy. 3, 2, 1, start. Już. Sekund, czyli za jasno. No i właśnie już widzę pierwszą niedogodność tej kamery, bo ma przysłonę 115, przez co te czasy naświetlania w słoneczny dzień są zbyt krótkie jak dla mnie. Pokazuje mi 1/5 sekundy. 1/5. To nie jest do zrobienia dla mnie. Otworzenie i zamknięcie tej migawki. Albo należy użyć słoneczny dzień filmu z mniejszą czułością, lub jakiś filtr zamontować przyciemniający. Nie wiem, spróbujemy. Może wyjdzie, może nie wyjdzie. Zobaczmy. Raz. No i dobra, zobaczymy. Teraz by się przydało moje oczywiście jakieś podsumowanie. Co do samego aparatu, to jak mi się współpracowało z tym sprzętem? Bardzo fajnie. Wszystko działało tutaj sprawnie, płynnie. Te pokrętła wchodziły fajnie. Ogólnie nie ma się do czego przyczepić, ale nie byłbym sobą, gdybym nie wytknął paru błędów. Może nie błędów, ale takich rzeczy, które można dodatkowo ulepszyć w tym aparacie. Tutaj brakowało mi jednej rzeczy, a mianowicie takiej przypominajki na film, czyli takiej przegródki, gdzie wkładamy karteczkę z filmem i wtedy wiemy, jaki mamy film włożony, bo gdyby ktoś rzadko używał tego sprzętu, to mógłby zapomnieć, jaki film włożył do środka. Druga rzecz, którą bym poprawił, to otwieranie tej klapki jest ok, ale ona tutaj wystaje, to otwieranie tej klapki. Dokładnie to widać. Wystaje za obrys aparatu ta przesuwna część, więc może się zdarzyć, że zahaczycie i może Wam się to połamać. Tak przynajmniej się wydaje. Gdyby była równo z obrysem aparatu ta klapka, nie przeszkadzałaby w zupełności w niczym. Poziomicy nie ma, ale nawet nie wiem, czy byłaby przydatna, ale może by się przydała. Jakaś poziomica jeszcze. Kolejna rzecz. Zrobiłbym te śrubki, nie na środku, tylko nieco niżej. Przez co nie byłoby możliwości zamontowania odwrotnie tego. A teraz jest taka możliwość, że zakładam tak, jest odwrotnie. A powinno być w ten sposób założone. Gdyby te śrubki były niżej, minimalnie nawet o
centymetr, powiedzmy, nie byłoby takiej możliwości, że ktoś by odwrotnie założył ten element, tak? I mi się to oczywiście przytrafiło, że źle zamontowałem, później patrzę, gdzie ten numer filmu, nie, kręcę, nie ma, a mówię, kurczę, odwrotnie zamontowałem, tak trzeba było to zamontować, tak? Ale ktoś już dłużej obcuje z tym sprzętem, więc no, raczej nie powinien mieć takich problemów. Tak jak mówiłem w plenerze, przysłona 115 jest taką przysłoną dla mnie za małą. Ja bym chciał większą, więc albo otworek można dać mniejszy, albo film o mniejszej czułości, przez co te czasy naświetlania byłyby dłuższe i można by było spokojnie dłużej naświetlać zdjęcie. I teraz chciałem omówić te zdjęcia, które zrobiłem, bo oczywiście one są tak dziwnie powykrzywiane i powykręcane. Spodziewałem się tego, wiedziałem, że tak będzie. Czy to mi się podoba? Nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy mi się taka fotografia podoba. Dużo bardziej podobają mi się zdjęcia w kolorze i pokolorowałem je. Znaczy nie pokolorowałem ja, tylko sztuczna inteligencja to pokolorowała, a ja wam pokażę, tak się prezentują te same zdjęcia, tylko w kolorze. I one mi się już bardziej podobają. Nie wiem dlaczego, czy dlatego, że są w kolorze, czy dlatego, że po prostu faktycznie te zniekształcenia są dość fajne na tych zdjęciach. Ciężko mi stwierdzić, z jakiego powodu mi się po prostu podobają. Dajcie znać, czy wam się podobają tego typu zdjęcia. Pod spodem również zostawię link do strony pana Cezarego, gdzie można sobie zamówić takie sprzęty lub takie. Ogólnie to polecam, bo jest bardzo dobra jakość, solidnie wykonane i w porównaniu do innych sprzętów takich markowych, otworkowych są dużo tańsze. No i to wszystko na dzisiaj. Siemanko, cześć!